Serwus, ja jestem Bernard Kopczyński, a to jest po drugiej stronie lustra. Na początku odcinka gorąca prośba do Państwa o subskrybowanie kanału, ponieważ wspiera to jego rozwój. Nie przypadkiem mówię o rozwoju, ponieważ jest on ściśle powiązany z tematyką naszego dzisiejszego odcinka. Obecnie dostęp do edukacji jest powszechny. Możecie Państwo się rozwijać na przykład w ramach szkoły doktorskiej nauk społecznych. Link do rekrutacji w opisie pod filmem. Nabór niedługo się zaczyna. W odcinku dzisiejszym opowiem Państwu o tajnych kompletach, czyli nauczaniu pod okupacją. Skupię się w nim na terenie Łodzi, a później Litzmannstadt. Jak wyglądało nauczanie pod okupacją niemiecką? Jakie konsekwencje groziły nauczycielowi, który został złapany na tajnych kompletach? No i jak wyglądała oficjalna polityka III Rzeszy wobec edukacji ludności polskiej? O tym wszystkim już teraz. Zapraszam do czasów, gdy Łódź była pod butem niemieckim. Po klęsce wrześniowej ziemie Rzeczpospolitej zostały podzielone między sygnatariuszy paktu Ribbentrop-Mołotow, Rosję sowiecką i III Rzeszę. Ziemie zaanektowane przez III Rzeszę możemy podzielić na te, które weszły w skład generalnego gubernatorstwa, jak i te, które zostały wcielone bezpośrednio do Rzeszy. Skupimy się właśnie na tych ziemiach, ponieważ Łódź, a po zmianie nazwy Litzmannstadt, 9 listopada 1939 roku została włączona w granice kraju Warty na prośbę miejscowych Volksdeutschów skupionych w organizacji Niemieckie Stowarzyszenie Ludowe. Sama polityka okupanta niemieckiego wobec ludności polskiej obfitowała w liczne represje. Przykładem może być Intelligenzaktion, czyli akcja inteligencja wymierzona w elity intelektualne ówczesnej Polski. Jej regionalna część miała miejsce w dniach 9-10 listopada 1939 roku. Warto też dodać, że ofiarą tej akcji padła również inteligencja żydowska. Data samej akcji nie była przypadkowa. Była ona związana z nadchodzącym świętem niepodległości Polski dnia 11 listopada. A jak wyglądała sama polityka III Rzeszy wobec edukacji ludności polskiej? Tutaj z odpowiedzią przychodzi nam arcyzbrodniarz, dowódca SS i komisarz do spraw umacniania niemieckości na okupowanym terenie, czyli Heinrich Himmler. Podstawowym zagadnieniem jest zagadnienie szkolnictwa, a tym samym zagadnienie kwalifikowania i przesiania młodzieży. Dla niemieckiej ludności wschodu nie mogą istnieć wyższe szkoły niż 4-klasowa szkoła ludowa. Taka szkoła ma zapewnić wyłącznie umiejętność liczenia najwyżej do 500, napisanie nazwiska, przyswojenie nauki, że nakazem Bożym jest posłuszeństwo wobec Niemców, uczciwość, pilność i grzeczność. Czytania nie uważam za konieczne. Oprócz tej szkoły nie mogą istnieć na wschodzie w ogóle żadne szkoły. Rodzice, którzy zechcą dać swoim dzieciom lepsze wykształcenie zarówno w szkole ludowej, jak i później w szkole wyższej, muszą złożyć odpowiedni wniosek do wyższych dowódców SS i policji. Na podstawie wniosku przede wszystkim rozstrzygnie się kwestię, czy dziecko pod względem rasowym jest bez zarzutu i czy odpowiada naszym warunkom. Jeśli uznamy takie dziecko za naszą krew, wówczas oznajmi się rodzicom, że pójdzie ono do szkoły w Niemczech i na stałe w Niemczech zostanie. Corocznie następuje przesiewanie wszystkich dzieci w wieku od 6 do 10 lat w generalnej guberni i dzielenie ich na rasowo-wartościowe i niewartościowe. Po konsekwentnym przeprowadzeniu tych zarządzeń, ludność generalnej guberni w ciągu najbliższych 10 lat będzie się składać z pozostałej mało wartościowej ludności.
Ta ludność będzie do dyspozycji jako pozbawiony przywództwa lud roboczy i będzie corocznie dostarczać Niemcom robotników sezonowych i robotników do specjalnych przedsięwzięć, takich jak drogi, kamieniołomy czy budowle. Usłyszeliście Państwo oficjalne stanowisko III Rzeszy dotyczące dostępu do edukacji dla ludności polskiej. Krótko mówiąc, mieliśmy być narodem niewykształconych niewolników. W tym kontekście warto przypomnieć, jak wyglądał stan edukacji w Łodzi przed wojną. Obecnie kojarzymy Łódź jako miasto uniwersyteckie, ale przed wojną w Łodzi nie działała żadna szkoła wyższa. W roku 1938 w mieście funkcjonowało 199 szkół powszechnych. Uczęszczało do nich 85 000 uczniów. Do 32 szkół średnich uczęszczało 7,5 tysiąca uczniów. Było też 10 szkół o profilu zawodowym, w których uczyło się 2,5 tysiąca osób. Warto też zauważyć, że przed hekatombą, jaką była II wojna światowa, Łódź była miastem wielokulturowym, dlatego też istniały odrębne szkoły przeznaczone dla mniejszości narodowych, 13 szkół niemieckich, 11 żydowskich i 2 szkoły rosyjskie. Wehrmacht zdobywa Łódź 8 września. Dzień później ma miejsce parada zwycięskich wojsk niemieckich. W początkowym okresie niemieckie władze okupacyjne dopuściły funkcjonowanie polskich szkół. Dodano jako przedmiot obowiązkowy język niemiecki i zakazano nauczania literatury, geografii i historii Polski. Nauczyciele, chcąc zrekompensować swoim uczniom te braki, podejmowali wcześniej wymienione zagadnienia w ramach innych przedmiotów. No tak, a co z niemieckimi dziećmi, które mogłyby donieść o tym fakcie swoim rodzicom lub okupacyjnym władzom? Niemieckie dzieci zostały przeniesione do odrębnych niemieckich placówek. Zatem ryzyko donosu znacznie malało. Warto też dodać, że wiele budynków oświatowych zostało przejętych przez nowe okupacyjne władze. Mocno odczuwalne też były braki kadrowe, ponieważ wielu nauczycieli zaginęło lub zginęło w trakcie walk kampanii wrześniowej. Zasługę, że w pierwszych miesiącach okupacji działały polskie szkoły, należy przypisać Komitetowi Obywatelskiemu Miasta Łódź, którego sekretarzem był Zygmunt Lorenz. Czemu o nim wspominam? Był to wybitny nauczyciel, historyk, regionalista, a także konspirator z czasów zaborów. W maju 1940 roku Lorenz zostaje wysiedlony z Łodzi. Przedostaje się do generalnego gubernatorstwa w okolice Piotrkowa Trybunalskiego. W 1941 roku przedostaje się do Warszawy, gdzie włącza się do akcji tajnego nauczania, rozpoczynając jednocześnie pracę w Centralnym Archiwum Akt Dawnych. Placówka ta wtedy była nie tylko azylem dla wielu historyków, ale i aktywną komórką konspiracyjną. W 1943 roku Zygmunt Lorenz zostaje z ramienia delegatury rządu RP na kraj desygnowany na kuratora oświaty i kultury okręgu łódzkiego, zarówno na terytoriach wcielonych do Rzeszy, jak i należących do generalnej guberni. 13 września tego roku udaje się do Łodzi na fałszywą przepustkę, celem nawiązania kontaktów z tamtejszym nauczycielstwem, rozszerzenia i połączenia lokalnej akcji tajnego nauczania z organizacją naczelną. 16 września 1943 roku Zygmunt Lorenz zostaje aresztowany przez łódzkie gestapo i osadzony w więzieniu przy dzisiejszej ulicy Sterlinga. Zmarł 5 października 1943 roku w wyniku brutalnego śledztwa gestapo. Preludium do likwidacji polskich szkół była akcja wysiedlania nauczycieli. Niemcy pozbywali się nauczycieli również w ramach Intelligenz Aktion, o której wspominałem na początku dzisiejszego odcinka. Łódzcy nauczyciele byli wysyłani do obozów koncentracyjnych, zamęczani na śmierć w trakcie brutalnego śledztwa lub też rozstrzeliwani w podłódzkich lasach. 10 listopada Niemcy dokonali aresztowań nauczycieli w południowych częściach miasta i w upokarzającym marszu
Prowadzili ich do północnych jego kwartałów, do zaimprowizowanego obozu przejściowego w fabryce Glazera. 20 grudnia 1939 roku polskie szkoły zostały zlikwidowane w całym kraju Warty, również w Łodzi. Namiestnik kraju Warty, Artur Greiser, zgodził się jedynie na otworzenie nielicznych, odrębnych niemieckich szkół dla polskich dzieci z obowiązkowym językiem wykładowym. Nauka w tych szkołach była ograniczona jedynie do podstaw czytania i rachowania. Jak sam stwierdził, by dzieci nabyły umiejętności umożliwiające Niemcom wykorzystanie ich siły roboczej oraz by niemieccy pracodawcy nie musieli posługiwać się językiem polskim. Po zamknięciu polskich szkół często sami uczniowie, zwłaszcza ci ze starszych klas, byli inicjatorami dalszej nauki. Te same dążenia przejawiali nauczyciele. Był to przejaw nie tylko patriotycznego sprzeciwu wobec okupanta niemieckiego, ale również przejaw pragmatyzmu życiowego. Polscy nauczyciele z dnia na dzień stracili pracę, a ich kwalifikacje stały się kompletnie nieprzydatne. Często skromne wynagrodzenie w postaci żywności od rodziców dzieci, które uczęszczały na tajne komplety, pomagało przetrwać im ten trudny czas. Mimo to niektórzy nauczyciele udzielali swoich lekcji kompletnie za darmo. Skoro jesteśmy już przy wynagrodzeniu nauczycieli, warto podkreślić, że nauczanie w Łodzi, jak i na innych ziemiach wcielonych do III Rzeszy odbywało się w warunkach całkowitego osamotnienia. W przeciwieństwie do generalnego gubernatorstwa, gdzie pieczę nad tajnym nauczaniem sprawowała tajna organizacja nauczycielska oraz Departament Oświaty i Wychowania przy delegaturze rządu na kraj. Inicjatywę kontaktu z łódzkimi nauczycielami podjął Zygmunt Lorenz, o którym już opowiadałem w tym odcinku. W związku z tym tajne nauczanie w Łodzi zostało sklasyfikowane jako niezorganizowane. Oznacza to, że nie figurowało ono w rejestrach tajnej administracji. Nauczyciele nie otrzymywali wynagrodzenia od władz konspiracyjnych Polski. Ponadto nie stworzono jednego wspólnego systemu nauczania miejskiego. Pewnie zastanawiacie się Państwo, skąd brano literaturę i materiały dydaktyczne tak potrzebne do prowadzenia zajęć i zdobywania wiedzy. Obecnie uniwersytety, jak i szkoły obfitują w liczne pomocy naukowe po to, aby uatrakcyjnić słuchaczom zajęcia. Jak to wyglądało wtedy? Elementarze i książki w końcowym okresie działalności polskich szkół były wypożyczane dzieciom w ilości większej niż normalnie do domów. Dodatkowo dzieci nie musiały określić terminu ich zwrotu. Ze względu na ryzyko wpadki, tajne komplety miały charakter najczęściej ustnych wykładów, bez dodatkowych pomocy naukowych. Zrezygnowano również z formy zaliczenia pisemnej i preferowano formę egzaminu ustnego. Nauczyciele w większości przypadków nie prowadzili notatek z tajnego nauczania i nie wydawali też świadectw świadczących o promocji ucznia do kolejnej klasy. Miejsce, gdzie prowadzono lekcje, musiało być odpowiednio dobrane. Kluczową rolę odgrywali rodzice, którzy udostępniali swoje mieszkanie i ostrzegali, gdy w pobliżu pojawiał się ktoś podejrzany.
Duża odpowiedzialność spoczywała również na samych uczniach, którzy byli jednak jej świadomi, dzięki czemu nie zanotowano żadnych większych wpadek. Ciągłe zagrożenie, stan nieustannego napięcia niezwykle destrukcyjnie wpływały na psychikę dzieci i nauczycieli. W wielu przypadkach tajne nauczanie odbywało się tuż pod nosem niemieckim, co tylko potęgowało stres, ale w pewnej mierze minimalizowało również ryzyko wpadki. Przytoczę Państwu relację z tajnego nauczania pani Sabiny Wandachowicz-Bigońskiej, która najprawdopodobniej posiadała sfałszowane dokumenty dotyczące również zatrudnienia, dzięki czemu swoją działalność konspiracyjną mogła prowadzić z niezwykłym rozmachem. Większą grupę dzieci przez dłuższy czas uczyłam w kamienicy przy ulicy Głównej. Jednak czułam się nieraz zastraszona, gdy niemieckie dzieci mieszkające w tym podwórku wołały na mnie Lehrerin. Inna konspiracyjna nauczycielka, pani Helena Woźnicka, została zadenuncjowana przez polskiego konfidenta. Konfident informował Gestapo, że nauczycielka utrzymuje się z lekcji udzielanych po kryjomu. Sprawa była naprawdę poważna. Gestapo dokonało rewizji w domu pani Heleny. Na szczęście niczego nie znaleziono. Okolicznością łagodzącą był fakt, że Helena Woźnicka uczęszczała od 3 miesięcy na kurs języka niemieckiego. Zatem w odpowiedniej notatce stwierdzono, że jej zachowanie nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego, a sam donos wynika z pobudek prywatnych. Przed przypadkową wpadką miał chronić odpowiedni kamuflaż. Obecność grupy dzieci w mieszkaniu maskowano zazwyczaj jako spotkanie towarzyskie, dlatego na stole znajdowały się gry planszowe, warcaby czy loteryjka. Z kolei obecność nauczycielki maskowano zazwyczaj jako pracę krawcowej wykonującej zlecenie dla właściciela mieszkania. Nie zawsze jednak to wystarczało. Aresztowani łódzcy nauczyciele po mękach na Gestapo byli wysyłani do niemieckich obozów koncentracyjnych takich jak Auschwitz czy Grossrosen. Część z nich ginęła już w trakcie gestapowskiego śledztwa. Tutaj też należy zaznaczyć, że powodem samego aresztowania zazwyczaj nie były tajne komplety. Bardzo często łódzcy nauczyciele wpadali, ponieważ nie posiadali legalnego zatrudnienia, byli podejrzewani o związki z podziemiem lub też posiadali fałszywe dokumenty. Jak sami Państwo słyszeliście, tajne komplety Litzmannstadt wymagały niezwykłego poświęcenia od uczniów, jak i od nauczycieli. Ryzykowano własnym życiem, aby zachować choćby namiastkę polskości. Obecnie nie musicie Państwo ponosić takiej ofiary, aby mieć dostęp do edukacji. Jeśli myślicie Państwo na poważnie o rozwoju swojej kariery naukowej, serdecznie zapraszam do linku w opisie pod filmem. Link przeniesie Państwa do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. W Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego możecie Państwo zdobywać wiedzę pod okiem światowej sławy profesorów. Studenci są wysyłani na międzynarodowe konferencje, a dodatkowym bonusem jest wysokie stypendium naukowe. To tyle, jeśli chodzi o mnie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Servus!